Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Moje łono jest arką, jest to arka, która jest otwarta, aby przyjąć was wszystkich, moje dzieci wierne mojemu Synowi. Błogosławię was z całego serca, gdy jesteście gotowi być posłuszni i słuchać wezwań, które na rozkaz Boży przychodzę wam przekazać. Jako matka całej ludzkości przychodzę ponownie, aby wezwać was do nawrócenia. Powinniście być świadomi, że w tych chwilach wola człowieka musi pozostać zanurzona w boskiej miłości mojego Syna, do całej ludzkości, a szczególnie do każdego z was. Wszyscy są wezwani do nawrócenia, wszyscy są wezwani do pójścia drogą mojego Syna, wszyscy są wezwani, ale niewielu jest tych, którzy postanowili wyrzec się świata. Zło szerzy się jak zaraza wśród ludzi, opanowując dusze i rozkładając je wszystkimi przyziemnościami i niegodziwościami, tak że człowiek chętnie wypiera się mojego Syna i przyjmuje szatana w swoim życiu. O jakże moje serce boleje nad nimi. O jakże mój Syn boleje widząc, jak jego dzieci nieustannie wypierają się go poprzez nieczułe uczynki i niechęć do daru życia. O jakże mój Syn boleje przed tak wieloma zmasakrowanymi niewinnymi. Umiłowane dzieci. Tak wiele przemocy obfituje w ludzkości. Wzrasta ona nadal, aż człowiek stanie się zupełnie nierozpoznawalny, nie tylko wśród swoich braci, ale zupełnie nierozpoznawalny przez stworzenie. Dzieci moje, cierpię za wszystkie zniewagi wyrządzone mojemu Synowi, cierpię, kiedy widzę, jak tracicie duszę, jak wykluczacie mnie z waszego życia, jak usuwacie mnie ze świątyń, jak miejsca moich objawień są zamykane lub zabierane w niewłaściwy sposób, aby zrobić miejsce dla biznesu, a nie dla ośrodków modlitwy i nawrócenia. W każdym miejscu, w którym się pojawiłam, jestem nadal obecna. Nie opuszczam ich, pozostaję witając stworzenia, które pielgrzymują, aby otrzymać moje błogosławieństwo. Miejsca moich objawień są trzymane w ręku mojego Syna, aby w czasie ucisku, ktokolwiek przyjdzie ze skruszonym i pokornym duchem, z myślą skupioną w moim Synu i w Jego miłosierdziu, a także miłując boską sprawiedliwość, był chroniony i zachowany od zła. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Nie szukajcie mojego Syna w sensacji, nie szukajcie mojego Syna w rozproszeniach, szukajcie Go w cichym wnętrzu, gdzie dusza zjednoczona ze swoim Bogiem, poddaje się i ofiarowuje się dobrowolnie, w samo południe, aby być narzędziem w rękach boskiego rzeźbiarza. Umiłowane dzieci. Nie bójcie się moich słów, jako matka jestem posłana przez mojego Syna, aby ostrzec Jego lud, aby był przygotowany, ale każdy z was musi być gotów być gliną w rękach boskiego rzeźbiarza. Nikt z was nie może wznieść się na duchową ścieżkę, jeśli najpierw nie pozbędziecie się siebie całkowicie, jeśli najpierw nie pozwolicie, by wasze ludzkie ego zostało całkowicie usunięte, więc wtedy będąc potulnym, mój Syn zacznie formować was do swojej woli. Każdy jest potrzebny w boskim planie, wszyscy są potrzebni do zbawienia, kto został powołany jako pierwszy, niech będzie ostatni. Pamiętajcie, że mój Syn nie oczekuje na czas, lecz na gotowość stworzenia i jego całkowite zaangażowanie. To jest ten moment, w którym ludzkość, drżąca przed tak wielkim bólem i agresją, jest zaślepiona i nie widzi jasno, że mój Syn przez miłosierdzie Boże nieustannie wysyła swoje ostrzeżenia i swoje znaki, abyście je rozpoznali i ujarzmili ludzkość skażoną złem i ofiarowali ją do jej całkowitego nawrócenia. Przychodzę i będę nadal głosić słowo mojego Syna i wezwanie do Jego ludu,
w obliczu tak bolesnych chwil, które nadchodzą dla całej ludzkości. Kościół mojego Syna będzie wam towarzyszył na drodze na Kalwarię, dopóki jego Kościół nie odda się prawdziwie świętości, ale to nie nastąpi, dopóki Kościół mojego Syna nie zostanie oczyszczony. Człowiek domaga się całkowitego panowania nad mistycznym ciałem, i w tej chwili cieszy się, gdy odmawia się boskiej sprawiedliwości. To pokolenie, moje dzieci, w swej wielkiej większości uczestniczy w sidłach szatana, i nawet nie chcąc tego, bierze udział w przygotowaniu do ustanowienia panowania Antychrysta. Moi umiłowani, nie wierzcie fałszywemu pokojowi w tej chwili, pozostańcie czujni, budujcie na solidnej skale, nie idźcie za fałszywymi bożkami, bądźcie posłańcami dobrej nowiny. W tej chwili Kościół mojego Syna, który jest jego mistycznym ciałem, musi wypełnić to, co powierzył mu mój Syn, musi ewangelizować swoich braci i zapraszać ich do wejścia na drogę zbawienia. Mój Syn nie jest tajemnicą, on jest rzeczywistością, on jest miłością, poddaniem, cierpliwością i pokorą, ale jednocześnie jest sędzią sprawiedliwym. Umiłowani moi, nadchodzi chwila, w której każdy z was musi osądzić samego siebie i przez krótki czas będzie znał swoje wnętrze, dzieła i czyny swojego życia. Zanim to nastąpi, nawróćcie się, przyjmijcie mojego Syna i trzymajcie się z dala od zła. Umiłowani moi, zjednoczeni w moim łonie, zapraszam was do modlitwy za Stany Zjednoczone. Moje dzieci będą bardzo cierpieć z powodu arogancji jego przywódców. Moi ukochani, zapraszam was do modlitwy za Australię, będzie ona cierpieć z powodu furii natury. Ziemia jęczy, a kiedy jęczy, przemawia do człowieka poprzez wulkany. Dzieci mojego niepokalanego serca, nie bójcie się, nawracajcie się, nie bójcie się. Jeśli jesteście po stronie mojego Syna, nie lękajcie się. Mój Syn ześle boską pomoc, aby jego lud był pocieszony w chwilach, kiedy ogarnie go beznadzieja. Jednak w tej chwili ludzkość nie cierpi całkowicie tego, co nadchodzi, i dlatego musicie umocnić się w wierze, i musicie przyjść i godnie przyjąć mojego Syna. W tym celu musicie się zmienić i stać się istotami, które widzą w swoich braciach miłość obecną w moim Synu. W szczególny sposób wzywam moje córki, aby się odnowiły, aby ubierały się z godnością. Och, tak mi wstyd, gdy widzę, jak przychodzą i przyjmują ciało i krew mojego Syna niestosownie ubrani. Zapraszam moich drogich kapłanów, aby nakazali temu, kto przychodzi przyjąć ciało i krew mojego Syna, aby ubrał się stosownie, w przeciwnym razie poddacie się manipulacjom szatana, który szydząc z mojego Syna, porusza myśli istot ludzkich, aby przyjęły mojego Syna w całkowitej deprawacji. Zmiana powinna nastąpić w tej chwili i powinna zacząć się od was, musicie dać świadectwo, że jesteście prawdziwymi dziećmi, i godnymi nosić mojego Syna. Umiłowane dzieci, mój Syn jest nieskończoną miłością, a ja pozostaję tutaj z moimi ramionami wyciągniętymi i moim matczynym łonem otwartym, aby przyjąć ludzi mojego Syna, aby ich ukołysać i uwolnić od zła. Mój umiłowany ludu, tak woła was mój Syn, ale wy z zatwardziałym sercem nie odpowiadacie na boską miłość. Nie zapominajcie, że mój Syn zna serce człowieka, a nawet jego najgłębszą myśl, i każdy, kto mówi własnymi słowami, że jest chrześcijaninem, musi być w duchu i w prawdzie. Błogosławię was. Nie bójcie się tego, co nadchodzi, bo matka nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Jestem tu, nie lękajcie się, jestem waszą matką, błogosławię was, i niech to błogosławieństwo będzie w każdym z was odrodzeniem prawdy, i nieustannym poszukiwaniem spotkania z moim Synem.